Witam Państwa serdecznie, z tej strony Wojciech. Ci z Państwa, którzy grają w Euro Truck Simulator 2 i robią zdjęcia w trybie fotograficznym, znają doskonale to uczucie, gdy chciałoby się zrobić zdjęcie z nieco dalszej odległości, ale w pewnym momencie niewidzialna siła uniemożliwia dalsze oddalenie się od ciągnika. Potężne tereny górskie, długie i wysokie mosty, urocze miasteczka i metropolie, małe i wielkie obiekty architektoniczne, wieloosobowe konwoje czy zatłoczone jezdnie Beneluxu i drogi gruntowe Kirkenes. Mnóstwo fantastycznych rzeczy, których sfotografowanie może graniczyć z cudem, jeśli chcemy zrobić zdjęcie według takiej wizji artystycznej, na którą tryb fotograficzny domyślnie nie pozwala. Dlatego też zapraszam Państwa na poradnik, w którym przedstawię, w jaki sposób robić zdjęcia poza limitami trybu fotograficznego w Euro Truck Simulator 2, jak zrobić zbliżenie na kamerze 0, czy inaczej mówiąc tak zwanym freecamie, jak na takiej kamerze ustawić głębię ostrości i inne parametry, jakie opcje zastosować, żeby pojazdy w dalekiej odległości renderowały się poprawnie, jak sterować kamerą 0 bez posiadania klawiatury numerycznej i jak komponować zdjęcia z szablonem trójpodziału, jeśli tryb fotograficzny nie ma takiej funkcji. Zacznijmy od tego, że metoda przedstawiona w tym filmie nie jest idealna i części funkcji dostępnych również w trybie fotograficznym nie da się ustawić. Nie ma opcji zmiany nasycenia kolorów, więc do ich zabawy w ich korekcji potrzebny jest jakiś edytor graficzny, a z kolei grając na Trackers MP nie da się zmienić czasu, co wynika bezpośrednio z faktu, że TMP narzuca swój własny czas na swoich serwerach gry i choćbyśmy na różne sposoby próbowali, to i tak wróci do ustawionego w swoim zakresie czasu. Jedynie moderatorzy mogą na swoich klientach zmienić porę dnia albo zatrzymać czas. Ponadto metoda przedstawiona w tym filmie nie wymaga żadnych modyfikacji do gry. Wprawdzie teoretycznie istnieją mody pozwalające na oddalanie się kamery dalej niż domyślnie i jeśli ktoś gra w trybie jednoosobowym, to może takie mody wypróbować, natomiast moja metoda opiera się na dostępnych w grze narzędziach oraz komendach i można jej użyć na Trackers MP, na którym ja niemalże zawsze osobiście jeżdżę. W każdym razie, żeby w pierwszej kolejności można było używać FreeCama, którego dla uproszczenia będę nazywał kamerą 0, bo aktywuje się nią poprzez wciśnięcie 0 na klawiaturze, musimy zedytować plik konfiguracyjny config.cfg, domyślnie umieszczony w folderze dokumenty Euro Truck Simulator 2. Otwieramy ten plik za pomocą notatnika i zmieniamy w nim 0 na 1 w dwóch parametrach usetGDeveloper oraz usetGConsole. Pierwszy parametr odpowiada za tryb deweloperski, a drugi za możliwość uruchomienia konsoli, w której wpisuje się wszystkie potrzebne komendy. Gdy to już mamy skonfigurowane, możemy włączyć grę, która po intro wypluje komunikat o wykryciu próby skorzystania z zaawansowanych narzędzi deweloperskich, który możemy spokojnie pominąć. Jak już przed chwilą wspomniałem, kamerę 0 aktywuje się poprzez naciśnięcie 0 na klawiaturze, a jej sterowanie odbywa się za pośrednictwem klawiatury numerycznej. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma numpada w laptopie albo na klawiaturze, spokojnie, w późniejszej części filmu wyjaśnię, jak można sobie poradzić z tym problemem. Numeryczne klawisze 8, 5, 4 i 6 odpowiadają za ruch wprost, do tyłu, lewo i prawo, 9 i 6 za ruch w górę i w dół, a po przytrzymaniu Ctrl 4 i 6 odpowiadają za przekrzywienie kamery w lewo albo w prawo. Przekrzywienie można zresetować wciskając Ctrl i klawisz mnożenia, a prędkość poruszania się kamery reguluje się rolką myszy. To są podstawowe możliwości tej kamery, albowiem można również sterować jej zbliżeniem. W tym celu klikamy klawisz tyldy, żeby włączyć konsolę i wpisujemy komendę gdebug camera 1. Po wpisaniu tej komendy możemy regulować zbliżenie kamery klawiszami minus i plus, a w razie potrzeby zresetować zbliżenie do stanu pierwotnego klawiszem mnożenia. Swoją drogą istnieje też komenda na zmianę domyślnego FOV kamery pod nazwą gdebug POV. Wówczas, gdy wpiszemy tę komendę i daną wartość, zbliżenie kamery po wciśnięciu klawisza mnożenia będzie resetować się do tej wartości. Jak już mamy opanowany ruch kamery 0, zróbmy jakieś epickie zdjęcie z efektem głębi ostrości. Po ustawieniu kamery w takim miejscu, jakie nam się spodobało, do konsoli wpisujemy komendę gCamera Path UI 1, otwierającą Camera Path Manager. To narzędzie jest wykorzystywane głównie do nagrywania kinematograficznych ujęć z gry, co można wywnioskować po funkcjach ustawiania trackerów kamery, jej prędkości, ścieżki i innych pierdół, ale to nas nie interesuje, albowiem to narzędzie posiada też większość tego, co oferuje tryb fotograficzny, w tym możliwość zmiany czasu, pogody, świateł w ciągniku i głębi ostrości. Parametr Start to odpowiednik skupienia z trybu fotograficznego. Odpowiada za to, gdzie leży granica między ostrym a rozmazanym obrazem. Transition to parametr odpowiadający za intensywność przejścia z ostrości do rozmazania, czy ma być bardzo widoczne, czy bardziej zmieszane.
a z kolei strength to po prostu siła rozmazania. Tutaj dwie małe uwagi, albowiem rozmazanie nie jest gaussowskie i na bardzo wysokim poziomie staje się takie trochę kwadratowe i ten efekt może niektórym osobom się nie podobać. To wydaje się być kwestia silnika gry, niezależnie od ustawień graficznych. Najwyraźniej Prism 3D, silnik Eurotracka, nie rozmazuje obrazu tak gładko jak inne silniki gier. Poza tym rozmyty obszar da się ustawić tylko z jednej strony. Nie ma tutaj możliwości rozmycia, tak jak są to w stanie zrobić aparaty fotograficzne w rzeczywistości, że sfokusowany obiekt zostawiają wyraźny, a wszystko za i przed nim już nie. Jeżeli mamy jakieś elementy interfejsu przestrzennego, takie jak znaczniki garażu, serwisu, tankowania, punktu widokowego, możemy je wyłączyć wpisując w konsoli komendę G Show Game Elements 0, a gdy chcemy je włączyć z powrotem, wpisujemy tę samą komendę, ale z numerem 1 na końcu. Z kolei blokery, czyli te krzyżyki uniemożliwiające wjazd na daną drogę, można wyłączyć wchodząc w ustawienia, rozgrywka i odznaczając opcję Pokaż blokery albo wpisując komendę G Show Game Blockers 0. Zakładam, że część z Państwa już o tym wie, ale wirtualne lusterka można wyłączyć klawiszem F2, a nakładkę z prędkościomierzem, lampkami choinkowymi i mapą klawiszem F3. Trzeba przy tym mieć wyłączoną konsolę, bo inaczej te klawisze nie ukryją widgetów. Natomiast jeżeli chcemy wyłączyć powiadomienia na górnym środku interfejsu, wchodzimy w opcję Interfejs i zaznaczamy opcję Ukryj powiadomienia. To na wypadek, gdyby pojawiały się komunikaty o miejscu do spania, hamulcu ręcznym, awarii silnika, uszkodzeniach, interakcji ze znacznikiem serwisu, kamery, tankowania i tym podobne. Jeśli ktoś z Państwa gra na Trackers MP i nie chce mieć widocznego czatu czy name tagów innych graczy, wówczas można je tymczasowo wyłączyć, klikając F11. Żeby ukryć konsolę oraz okienko Camera Path Managera, najpierw wyłączamy konsolę tyldą, a następnie wciskamy F1. To bardzo ważne, bo nie możemy wyłączyć tego narzędzia komendą, gdyż po jego wyłączeniu wraz z nim dezaktywuje się efekt głębi ostrości. Gdy mamy już wszystko poustawiane według naszej koncepcji, możemy zrobić zdjęcie. Można to zrobić wciskając F12, czyli domyślny klawisz od zrzutów ekranu na Steamie, albo innymi metodami czy programami. Ja osobiście zazwyczaj robię zdjęcia za pomocą Gamebara, bo robi zrzut ekranu w większej rozdzielczości i lepszej jakości niż przez Steama. Mam tu na myśli folder ze zdjęciami z galerii Steama, a nie osobny folder ze screenshotami w folderze Eurotracka w dokumentach. A do tego, jeśli ma się włączony HDR w monitorze, zapisuje obraz zarówno w PNG, jak i JXR. Ten drugi format ma większą głębię bitową niż PNG, co oznacza, że ma więcej zapisanych kolorów na zdjęciu i mając monitor obsługujący HDR i 10-bitową głębię kolorów oraz program graficzny obsługujący format JXR, taki jak np. HDR plus WCG Image Viewer, będziemy widzieć zdjęcie z tymi samymi kolorami i ustawieniami HDR, jak w grze w czasie rzeczywistym. Ergo, zdjęcie w formacie JXR jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co widzimy na monitorze z włączonym HDR. A teraz zróbmy dwa zdjęcia, tym razem w taki sposób, żeby było widać nadjeżdżające z daleka samochody, bo chciałbym teraz przedstawić problem niskich detali pojazdów czy ich niedorenderowanych części i jego rozwiązanie. Jedno z nich będzie zrobione w trybie jednoosobowym, a drugie na Trackers MP. W Euro Truck Simulator 2 są 3 komendy, którymi można regulować poziom detali samochodów jadących, stojących na parkingu oraz pieszych. G-LOD Factor Traffic, G-LOD Factor Parked i G-LOD Factor Pedestrian. Zasada tych komend jest prosta. Im większa wartość, tym poziom detali pojazdów i pieszych jest większy na dalszym dystansie od kamery. Zazwyczaj wartość 1 powinna być wystarczająca, bo i tak na pewnym etapie ogranicza nas dystans renderowania terenu, ale zawsze można ją nieco podkręcić. Sytuacja wygląda nieco inaczej na Trackers MP z racji, że dwie pierwsze komendy nie działają na ciężarówki i samochody graczy. Na szczęście i w tym uniwersum da się zmienić ich dystans renderowania, klikając tabulator wyświetlający tabelę graczy, wchodząc w ustawienia, zakładkę Graphics i wybierając opcję Ultra w Draw Distance. Uwaga na spadek FPS-ów, zwłaszcza na mniej wydajnych komputerach i w zatłoczonych miejscach. Skoro da się regulować dystans renderowania pojazdów, co w takim razie z terenem? Czy istnieje jakaś komenda, żeby powiększyć dystans renderowania terenu i prefabów? No, niestety nie ma i to jest największa bolączka tej metody robienia zdjęć z gry. Tak już funkcjonuje silnik Eurotracka i nie wygląda na to, że da się coś z tym zrobić. Zatem jeśli Państwo będą robić zdjęcia, proszę w tym aspekcie zachować ostrożność i robić zdjęcia tak, żeby nie było dziur w oddali czy brakujących modeli. Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie, ostatnie w tym filmie. W kwestii komend i ustawień w samym Eurotracku nie mam już nic więcej do powiedzenia, ale chciałem pokazać Państwu pewien pomocny w komponowaniu zdjęć trik. W
trybie fotograficznym jedynym kompozycyjnym punktem odniesienia jest celownik na środku. Nie ma tutaj opcji włączenia nakładki trójpodziału czy złotego podziału, natomiast można je włączyć i z nich skorzystać innym sposobem. Ta metoda może wydawać się niezręczna, zwłaszcza na komputerach z jednym monitorem, ale wystarczy w OBS Studio dodać przechwytywanie Eurotracka oraz ściągnąć i wkleić szablon z trójpodziałem, najlepiej taki przezroczysty, który znalazłem w internecie, a następnie wcisnąć Ctrl+S, co rozszerzy obrazek na cały podgląd. Ten z kolei, jeśli chcemy mieć nieco większy niż domyślnie w OBS-ie, możemy otworzyć w osobnym oknie albo na drugim monitorze. Teraz możemy robić spektakularne zdjęcia niczym profesjonalni fotografowie. Zostawmy teraz na bok Eurotracka. Wspomniałem wcześniej o tym, że kamerą 0 steruje się klawiszami na klawiaturze numerycznej, której z różnych powodów niektórzy mogą nie mieć. Przedstawię teraz kilka rozwiązań pozwalających na sterowanie kamerą w takim scenariuszu. Pierwszym rozwiązaniem jest przypisanie numpadowych klawiszy w oprogramowaniu do zarządzania klawiaturą, jeśli Państwa klawiatura takowe ma i wspiera tego typu modyfikacje. Ja osobiście używam Akko 5075B+, i w moim przypadku otwieram Akko Cloud Driver, tworzę osobną konfigurację do Eurotracka i przypisuję numpadowe klawisze do wybranych przeze mnie klawiszy. Najlepiej je przypisać do takich, które nie będą uniemożliwiały wciśnięcia istotnych do obsługi systemu operacyjnego skrótów, np. Ctrl-Alt-Delete, jeśli zajdzie potrzeba. Jeżeli Państwa klawiatura nie ma takiego rodzaju opcji personalizacyjnych, to drugim rozwiązaniem jest menedżer klawiatury w Microsoft PowerToys, programie znanym z różnych funkcji przyspieszających i ułatwiających użytkowanie systemu Windows. W okienku mapowania kluczy wybieramy klawisz z klawiatury, aby wysłać któryś z klawiszy numerycznych. Jedyną wadą tego rozwiązania, jaką ja osobiście dostrzegam, jest to, że nie ma możliwości tworzenia oraz przestawiania konfiguracji i jeśli chcemy szybko przerzucić się na normalne literkowe klawisze, musimy wyłączać wszystkie mapowania pojedynczo. Trochę upierdliwe, ale poza tym program spełnia swoją funkcję. Trzecim rozwiązaniem jest napisanie skryptu AutoHotkey instruującego komputer, żeby po wciśnięciu klawisza z klawiatury alfanumerycznej aktywował któryś z klawiszy numpadowych. Tworzenie skryptu jest bardzo proste. Najpierw w notatniku wpisujemy wybrany przez nas klawisz z klawiatury alfanumerycznej, następnie 2 dwukropki, a na końcu wybrany przez nas klawisz numpadowy. I robimy tak z każdym potrzebnym klawiszem. Po zapisaniu skryptu i jego uruchomieniu, w panelu ikon na pasku zadań pojawi się ikona skryptu, jednocześnie dająca znać o tym, że jest uruchomiony. W każdej chwili można go wyłączyć albo przerwać jego działanie. Rozwiązanie jest o tyle fajne, że skrypt można szybko wyłączyć i wówczas wszystkie klawisze jednocześnie wrócą do domyślnego stanu, w przeciwieństwie do menedżera klawiatury z Microsoft PowerToys. AutoHotkey teoretycznie pozwala na napisanie skryptu w bardziej rozbudowany sposób, o czym można się przekonać czytając dokumentację programu, natomiast to, co ja teraz przedstawiłem, jest najbardziej podstawowym sposobem na remapowanie klawiszy w tym narzędziu. Czwartym i ostatnim rozwiązaniem, wymagającym wprawdzie wydania pieniędzy, jest kupienie fizycznej klawiatury numerycznej. Niekoniecznie musi to być taka jak moja od 8BitDo, istnieją znacznie tańsze opcje. Można też zawsze kupić pełnowymiarową klawiaturę, jak kto woli. Albo zrobić własną z przełączników i Arduino. Ja osobiście ostatnio zastanawiam się nad realizacją projektu takiego makropada, ale to temat na inną okazję. I to wszystko, co miałem dzisiaj do zaprezentowania w tym filmie. Życzę Państwu spektakularnych zdjęć z tras i do zobaczenia w następnym filmie.